Cześć, tutaj Marysia i mam nadzieję, że nie będziecie mieć nic przeciwko temu, że dzisiejszy odcinek będzie trochę bardziej casual niż zwykle. Ekscytujące jest nim to, że będę wam w nim odradzać medycynę. Zdaję sobie sprawę z tego, że moje niektóre filmy są bardzo słodkie, wręcz cukierkowe. I oglądając je można odnieść wrażenie, że medycyna jest taka słodka. Używając kostek cukru pokazuję, jak słodko jest u dziewczyny na medycynie. Nie chcę wam tutaj zupełnie przedstawić jakiegoś strasznego obrazu medycyny. Po prostu pomyślałam sobie o kilku rzeczach, które warto wiedzieć, zanim podejmie się decyzję. Bo jeżeli na coś się decydujemy, warto znać obie strony sytuacji. Po pierwsze, według mnie, ale nie tylko mnie, ale też znajomych, z którymi rozmawiałam, wiele osób, które wybiera się na medycynę, trafia do takiej przestrzeni, którą nazwę medyczną bańką. Medical bubble. Kupiłam bańki specjalnie po to, żeby użyć je do tego filmu. This is a serious commitment. Uwielbiam to, że te bańki spadają na podłogę i zamiast zniknąć, zostają na niej, jak takie rzucone na patelnię naleśniki. No dobrze. W takiej medycznej bańce są osoby super zmotywowane, które wiedzą, że chcą iść na medycynę, może nawet marzyły o tym od dziecka. Ale no nie oszukujmy się, mając 18 lat i stojąc przed takim wyborem, decyzją, która wydaje się być decyzją na całe życie, naprawdę trudno jest stwierdzić, czego się chce. Niektórzy trafiają do bańki ze względu na otoczenie. Na przykład wymagających rodziców, oczekującej czegoś rodziny. Albo na przykład klasy w liceum, w której panuje taka atmosfera, że niezdawanie na medycynę albo niedostanie się na medycynę to porażka. Co oczywiście nie jest prawdą. Poza tym, jak to ładnie ujął mój znajomy, to mogą być też źle ukierunkowane ambicje. A ja bym powiedziała, że nawet nie tyle źle ukierunkowane, co po prostu ambicje, za którymi jeszcze nie nadąża samoświadomość. Pomyślałam, że może w jakimś małym stopniu pomogę wam, jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy medycyna jest dla was, podając kilka powodów, dla których nie warto na nią iść. Ciągła nauka. Medycyna i nauka są nierozerwalnie związane ze sobą. Nie jest tak, że pójdziemy sobie na kierunek lekarski, stomatologię, ratownictwo medyczne czy położnictwo, nauczymy się tyle, ile trzeba, a potem mamy już spokój. Lekarz uczy się przez całe życie, dlatego że ciągle trzeba się doszkalać, zmieniają się teorie, wytyczne, zapomina się pewne rzeczy. W internecie pojawiają się całe powodzie zmyślonych faktów, a przecież taka osoba, która jest pacjentem i nie ma jakoś szczególnie związku z ochroną zdrowia, tak naprawdę nie ma obowiązku wiedzieć, w którym momencie powinna postawić kreskę pomiędzy tym, co jest prawdą i rzeczywiście warto przyjąć to do siebie, a tym, co jest zupełnie zmyśloną historią, często bardzo szkodliwą. Zresztą w medycynie nie ma czegoś takiego jak nauczenie się wszystkiego. To jest po prostu niemożliwe, dlatego że tych informacji jest za dużo, a poza tym wszystkie trzeba jeszcze na bieżąco konfrontować z nowościami, których jest bardzo dużo i wszystko to zmienia się bardzo szybko. Ten argument można interpretować jako minus, ale można też go interpretować jako plus, co kto woli, ale na pewno jeżeli ktoś nie za bardzo przepada za uczeniem się na pamięć, a woli po prostu coś zrozumieć, działać, a dopiero potem się uczyć, to mimo wszystko medycyna nie będzie najlepszym wyborem. Numer 2 to obciążenie emocjonalne, psychiczne, ekspozycja na ludzkie cierpienia, tragedie, na dużą dawkę stresu. Pracownicy ochrony zdrowia są w grupie największego ryzyka, jeżeli chodzi o wypalenie zawodowe, depresję, stres. Mimo wszystko medycyna to jest taki obszar, w którym trzeba być jednocześnie bardzo wytrzymałym, odpornym psychicznie. No a z drugiej strony wymaga to dużej porcji empatii, wrażliwości na ludzką krzywdę i to wszystko potrafi być bardzo obciążające. Nie jest też łatwo, jeżeli system nie działa idealnie, a raczej jest mu o wiele za daleko od ideału, żeby czuć się spokojnie. Medycyna nie jest za bardzo dla osób, które nie lubią ludzi i kontaktowania się z nimi na takim podstawowym, codziennym poziomie. Oczywiście, jeżeli chodzi o medycynę, to można potem zająć się pracą naukową w laboratorium, możemy mówić o genetyce, o patomorfologii, ale mimo wszystko to jest w większości dla osób, które
nie lubią ludzi. Z drugiej strony, mimo wszystko medycyna jest bardzo dehumanizowana. Nie tylko chodzi o pojawiające się nowe technologie, które zastępują w pewien sposób kontakt ludzki, ale też o biurokrację, z którą wielu lekarzy niestety zmaga się bardzo intensywnie. Kwestia tego, że na medycynie jest bardzo mało czasu na swoje zainteresowania i na rodzinę. Mimo że przeglądając media społecznościowe można odnieść wrażenie, że jest stosunkowo dużo rodziców na medycynie, to myślę, że to jest jednak szalenie trudne, żeby znaleźć taki idealny balans i nie czuć wyrzutów sumienia w jedną lub w drugą stronę. Numer 5 to niskie zarobki. Na początku. Lekarze zarabiają dużo, ale dopiero po dłuższym czasie. I gdyby tak porównać koszty i zyski w medycynie, to mimo wszystko trudno mi sobie wyobrazić bycie lekarzem bez dodatkowych takich aspektów, jak satysfakcja z tego, co się robi, poczucie, że jest się we właściwym miejscu i że Twoja praca ma jakieś znaczenie. Dlatego myślę, że pójście na medycynę po to, żeby zarabiać dużo pieniędzy, jest bardzo niewłaściwym sposobem myślenia. Jest wiele innych ścieżek rozwoju, nawet związanych w pewien sposób z medycyną czy biologią, które dadzą o wiele większe zarobki o wiele szybciej. O ostatnim, 6. punkcie powiedziałabym trochę z przymrużeniem oka, dlatego że chodzi mi o to, że medycyna nie jest jakoś szczególnie ładna. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dużo osób, zwłaszcza tych, które nie są na medycynie, i ja też tak mówiłam, uważa, że medycyna jest piękna, że ludzkie ciało jest piękne, że przecież artyści się nim inspirują i że to jest sztuka. I myślałam tak długo, dopóki pewna pani chirurg nie powiedziała mi, że w medycynie nie ma niczego ze sztuki. Może trochę w chirurgii plastycznej. Ludzkie ciało jest piękne, to prawda, ale w medycynie chodzi o leczenie chorób. A choroby mają to do siebie, że przyjmują najdziwniejsze i najnieprzyjemniejsze formy, jakie można sobie wyobrazić. W końcu w całej medycynie chodzi o to, żeby to naprawiać. Medycyna to nie jest tworzenie czegoś, nie polega na kreatywności. Chodzi tu zupełnie o coś innego. To chciałam tak tylko powiedzieć dla być może rozwiania jakichś idealistycznych myśli na ten temat. Jeżeli ktoś z Was miał okazję, przyjemność jedzenia obiadu w towarzystwie lekarzy, może w rodzinie, to wie, o co chodzi z rozmawianiem o bardzo specyficznych rzeczach nad obiadkiem. Potem zaczyna się mieć takie wrażenie, że pójdzie się do kuchni i w garnku zamiast zupy znajdzie się mózg. Jesteście pewni, że chcecie to dalej oglądać? Ten mózg leżał w moim garnku od dłuższego czasu, szykując się na swój występ w moim filmie. A jako, że jest to jedyny rekwizyt medyczny, jaki tutaj mam, that's what you get when you watch my movies. Mam nadzieję, że ten film w jakiś sposób komukolwiek pomoże. Jeżeli mnie teraz oglądacie, to znaczy, że coś z tego wyszło. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie je w komentarzach. Po pierwsze, jakiś czas temu, to znaczy całkiem niedawno, robiłam filmik pod tytułem Q&A, w którym odpowiadałam na pytania, na Wasze pytania, więc jeżeli macie jeszcze jakieś, bo film okazał się być całkiem dobrym pomysłem, więc może zrobię kolejny, jeżeli będzie wystarczająco dużo pytań, więc jeżeli macie jakieś nowe pytania, które nie dają Wam spać po nocach, nie wahajcie się mi ich napisać w komentarzach. Życzę Wam miłego dnia i miłych decyzji. Posłucham Waszego serduszka. Słuchajcie razem ze mną i klikajcie lubię to i subskrybuj w rytm bicia Waszych serc. I'm out of here.